Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj, jak mniej więcej co 10 odcinków, wracamy do państwa Platona. Wytrwali słuchacze wiedzą, a nowych informuję, że pierwszy odcinek Humanisty na emigracji rozpoczął się od pierwszej księgi państwa Platona i będziemy mniej więcej co 10 odcinków dyskutować nad kolejną. Dzisiaj trzecią. Witamy razem z Daimonem. I z pozoru trzecia księga państwa Platona to właściwie niewiele się dzieje. Jest niemalże przedłużeniem nie tyle wątków, ile na pewno formy poprzedniej, ale tu nie chodzi tylko o dialog, ale o krytykę poezji homerowskiej i w ogóle poezji greckiej. Ta krytyka odbywa się tym razem pod takim hasłem, że obrońcy miasta, żeby byli skutecznymi obrońcami wolności miasta, muszą bardziej bać się niewoli aniżeli śmierci. Zatem poezja, czy też twórczość, bo tutaj zapraszamy do obejrzenia odcinka na temat teorii Arystotelesa dotyczącą poezji. Przypominamy, że starogreckie słowo, które tłumaczymy na poezję, to tak naprawdę znaczy twórczość. Idea jest tutaj taka, że twórczość nie może na przykład uczyć, że piekło jest straszne. Bo jeżeli obrońcy nasi będą wyrastali w mieście, w którym nauczą się, że piekło jest najstraszniejszą rzeczą na świecie, to będą się bardziej bali śmierci aniżeli niewoli. A obrońca ma nie bać się śmierci, najstraszniejszą rzeczą dla niego ma być niewola. Sokrates w którymś momencie też zastanawia się nad tym, na ile śmiech jest niepożądany u obrońcy, bo według Sokratesa śmiech prowadzi do tego, że w krótkim czasie zmienia się stan emocjonalny człowieka. A obrońca ma ogólnie wytrwale mieć jedyny stan, jakim jest pełne oddanie. Ale obrońca czego? Miasta. Bo cały czas mówimy o obrońców miasta, czyli o tym wojsku, bo przypominam, że w drugiej księdze Republiki młodzi, czy właściwie młodsi od Sokratesa, Adeimantus i Glaukon zaprotestowali, że miasto, w którym spełnia się podstawowe potrzeby, jest miejscem surowym, nie do życia. Więc Sokrates przedstawił im zatem miasto, w którym są luksusy, ale na luksusy ktoś czyha, a do tego, ażeby utrzymać luksusy, to trzeba podbijać czasami inne miasta, więc potrzebne jest wojsko, które będzie broniło owe miasto i potrzebni są żołnierze. I tutaj cały czas mówimy o wykształceniu obrońców miasta. Więc to są takie przykłady oczywiście. Ogólnie cały czas też wątek szlachetnego kłamstwa, aczkolwiek w takim sensie, że już nie usprawiedliwiamy szlachetne kłamstwo, bo ono już zostało usprawiedliwione w poprzedniej księdze, tylko w tej chwili dyskutujemy nad tym, w jaki sposób szlachetnie kłamać. I Sokrates porównuje władzy miasta do lekarza. Mówi, że kłamstwo jest jak narkotyk. Więc jeżeli zwykły obywatel będzie używał kłamstwa, to tak jak zwykły człowiek, który używa różne narkotyki, substancje chemiczne, pewnie zrobi sobie i innym krzywdy, bo się nie zna. Natomiast lekarz, kiedy używa narkotyk czy inne substancje chemiczne, używa je dla dobra pacjenta i w ten sam sposób władcy miasta mają używać kłamstwo,
A konkretnym kłamstwem, o którym tutaj mówimy, to jest poezja, która jest często wyłącznie kłamstwem, albo przynajmniej półprawdą. My ją tak ładnie nazywamy mitologią. Tutaj dwa ciekawe wątki się pojawiają, ale najpierw trochę humoru, zanim wejdziemy w te poważniejsze wątki, bo no tutaj przeczytam taki cytat od Sokratesa. To od razu z góry przepraszam, ale to jest moje tłumaczenie, więc zapewne pełne błędów. Czyż nie są to powody, Glaukonie, dlaczego wykształcenie muzyczne, poetyczne należy do najważniejszych? Wpierw, ponieważ rytm i harmonia przesiąkają wnętrze duszy, najbardziej ze wszystkiego, wpływając najmocniej i prowadzą duszę do łaski. Także ten dobrze wykształcony muzyką i poezją jest pełen łaski, a ten pozbawiony wykształcenia jest bez gracji, czy też bez łaski. I tutaj Sokrates, to jest takie podsumowanie dosyć obszernej nauki dotyczącej muzyki. Nie wnikamy tutaj w szczegóły, bardziej zajmujemy się twórczością pisaną, czyli poezją, ale bardzo dużo Sokrates też mówi o dobrej czy też złej muzyki. Można by powiedzieć, że cała ta księga jest przykładem antycznej teorii krytyki sztuki. Natomiast obiecałem humor, więc potem przechodzą do kulturystyki oczywiście, która w tej triadzie jest to są trzy najważniejsze elementy dobrego wykształcenia: poezja, muzyka i kulturystyka. I ogólnie zgadzają się, że najpiękniejszy chłopiec czy młodzieniec to jest ten, który ma dobre wykształcenie muzyczne, poetyczne i jeszcze jest atletyczne. I potem Sokrates pyta, i tutaj to jest właśnie takie, musimy zdać sobie sprawę, w jakich czasach to się działo i jak kontrowersyjna jest tutaj nauka Sokratesa w tym zakresie, bo Sokrates zaczyna rozprawiać na temat wstrzemięźliwości i związku wstrzemięźliwości z cnotami, jakich mają uczyć poezja, muzyka i kulturystyka. Jego młodzi rozmówcy, są młodzi mężczyźni, ale myślę, że pewnie 20 lat mają, zgadzają się, że wstrzemięźliwość jest ważna i Sokrates pyta ich, czy w związku z tym nie jest tak, że jednak nie należy wchodzić w związek homoseksualny z młodszym mężczyzną, ażeby nie psuć u niego tej wstrzemięźliwości. I dla nas to może być bardzo dziwne, dlatego że jest to dosyć oczywiste, że dorosły mężczyzna nie powinien czegoś takiego robić względem młodzieży, ale w antycznej Grecji to wcale nie było takie oczywiste. I Sokrates przytacza tutaj bardzo dużo logicznych argumentów, dlaczego tak jest. I jego rozmówcy Adiomantus szczególnie dochodzą do wniosku, że kurczę, Sokratesie, masz rację. Lepsze jest mieć takiego pięknego, dobrego, w pełni wykształconego, atletycznego chłopca, który jest już wstrzemięźliwy i wyrośnie z niego wstrzemięźliwy obrońca miasta, aniżeli pokusić się o takiego kochanka. No i to jest śmieszne oczywiście, ale to też przypomina, bo jeżeli... To w ogóle nie jest śmieszne. To znaczy śmieszne pod tym względem, że rzecz, która dla nas jest tak oczywista, to w tamtych czasach wymagało obrony filozoficznej. Właśnie to prowadzi, to jest, bo bardzo często w państwie Platona pojawia się takie zdanie, że w każdym żarcie jest jakaś półprawda. I półprawda, która znajduje się, bo to jest przedstawione jako żart, to znaczy to jest zabawne w kontekście tego dialogu. Natomiast półprawda, jaka tutaj widnieje, jest taka,
że to, czy będzie cywilizacja, czy barbarzyństwo, naprawdę zależy od edukacji. Znaczy, to, na jakich ludzi wychowamy młodzież, będzie determinowało kształt całego naszego społeczeństwa. Więc to nie jest wszystko jedno, bo jest taka pokusa, szczególnie u współczesnych czytelników, ażeby pomyśleć, że ta księga jest wyłącznie teorią sztuki. Tutaj wyrażaniem różnych punktów widzenia na temat muzyki i poezji. Natomiast to nie jest tylko taka dyskusja, gdzie wyrażane są różne opinie na temat muzyki i poezji. Tylko jeżeli chcemy dobrego społeczeństwa, dobrej wspólnoty, ogółu dobrych ludzi dookoła, to jaką słuchają muzykę, jaką słuchają poezję i żebym nie był gołosłowny. W Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy zapraszam do obejrzenia odcinka w playliście literatura na temat krótkich opowieści miłosnych Ludmiły Petruszewskiej czy Petruszewskaja. Pod koniec tam jest wycieczka na mieście do księgarni, a w tej księgarni wpadłem na książkę Alana Blooma. Alan Bloom napisał, świętej pamięci już Alan Bloom, napisał książkę Zamykanie się umysłu amerykańskiego. I ta książka, ona może już 20 lat minęło od publikacji. Wstrząs, kontrowersja, skandal, że pozwolił sobie czegoś takiego napisać, bo co on w tej książce napisał? I przypominam, to jest człowiek, który tłumaczył Państwo Platona na angielski. Jego tłumaczenie jest bodajże najlepszym z dostępnych. I on napisał o tym, jak to muzyka, którą słuchają młodzi Amerykanie, jest destrukcyjna dla ich duszy. Ale zrobił to w tak inteligentny sposób, bo wiadomo, że zawsze jest jakiś przysłowiowy, narzekający dorosły, czy narzekający starzec, który mówi, o nie słuchajcie tego, nie oglądajcie tego, to jest złe. I zazwyczaj takich ludzi wyśmiewamy, bo a. ograniczają naszą wolność, a b. są staromodni i nie widzą głębiej, czy nie są krytycznie nastawieni. Natomiast Alan Bloom, jako wybitnie wykształcony człowiek, był w stanie tę krytykę swoją napisać w tak... Trafił jakby w serce Ameryki w taki sposób, jak pogromca wampirów trafia w serce wampira, tak? Natomiast tutaj takie dwie poważniejsze kwestie, które wynikają z lektury z trzeciej księgi. Po pierwsze, jest pewien fragment, w którym zastanawiają się nad tym, w jaki sposób twórczość powinna być pisana i czy to powinna być narracja, czy imitacja. I to brzmi trochę nudnie, ale u Platona, tak jak u bardzo wielu poważnych filozofów, uwaga, kiedy brzmi nudnie, to brzmi nudnie po to, ażeby ci, którzy są uczuleni na niebezpieczne myśli, poczuli się znudzeni i przestali czytać. Dobry pisarz, dobry filozof ma swojego daimona, a daimon zawsze mu radzi, jak mówić w sposób wstrzemięźliwy, po to, ażeby mógł przetrwać. I Platon, kiedy zaczyna przynudzać, to zwykle po to, ażeby jego wrogowie przestali czytać. Natomiast ten, który ma oczy do czytania i uszy do słuchania, doczyta się tego, co jest tu naprawdę ważne, bo w którymś momencie zastanawiają się, czy Homer, pisząc swoją twórczość, pisał we własnym imieniu, czy też w cudzym.
I nie mówią o tym wprost, ale pamiętamy, że tu dyskusja Sokratesa z Adiamantasem i Glaukonem pisana jest przez Platona. I oczywiście w tym dialogu przedstawiane są przeróżne opinie, przeróżne argumenty, ale założenie, że Platon, czy też Platona opinia zawarta jest w słowach Sokratesa, bynajmniej nie jest do końca słuszna, chociażby dlatego, że nigdzie Platon w ten sposób nie pisze nam. A to, że oceniać możemy słów Sokratesa właściwie dowolnie, to znaczy Platon to przedstawia maksymalnie obiektywnie. Tu nie wkłada w ustach rozmówców Sokratesa przeróżne głupoty, które czynią z Sokratesa automatycznie mędrca. I to jest pewna tutaj nauka Platona w tym pytaniu i w tych rozważaniach na temat sztuki pisania i sztuki mówienia o rzeczach ważnych. Szczególnie jeżeli pamiętamy, że cały czas rozmawiamy o tym, w jaki sposób właściwie kłamać. Jest taki moment, w którym Sokrates mówi, że no dobrze, wiemy, o czym poeci nie powinni pisać. Wiadomo, że nie wolno poetom pisać o tym, że ludzie czy bogowie mówią czy robią złe rzeczy, ale o czym powinni pisać. To znaczy, jeżeli zgadzamy się, że poezja ma uczyć naszych obrońców sprawiedliwości, to jaka ma być treść tej poezji? Bo póki co to wycinamy. To znaczy cały czas wycinają, że tego nie powinno być u Homera, tego nie powinno być. I nie są... Ale dlaczego obrońcy mają być nauczeni sprawiedliwości? Obrońcy mają być... Bo czy sprawiedliwy obrońca nie może się przypadkiem okazać w którymś momencie po prostu nieskuteczny, bo uzna, że obrona jest niesprawiedliwa, więc on nie będzie bronił? Tutaj dochodzimy właściwie do drugiego wątku. Jak właśnie zapobiec takim sytuacjom. I Sokrates proponuje, że obrońca, ażeby pokochał miasto tak, jakby miasto było jego własnością, to musi mieszkać nie w domu swoim, z rodziną swoją, lecz w budynku publicznym, opłacanym przez wszystkich obywateli, i powiemy obrońcom, którzy na przykład pomyślą, że może lepiej bym miał w życiu, gdybym miał trochę złota, to powiemy im, że oni mają złoto w oczach. I oni w to uwierzą. Oni w to uwierzą. Aha. Taki jest plan. Taki jest plan. To znaczy, jeżeli przekonamy ich do tego, że bardziej wartościowym, albo właściwie najbardziej wartościową rzeczą na ziemi jest być obrońcą miasta i gorszym typem człowieka jest człowiek, który zamiast być obrońcą miasta na przykład zarabia pieniądze, to będzie przekonany o swojej wyższości i zrobi wszystko, ażeby to miasto obronić, a zarazem w jego umyśle to miasto będzie jednoznaczne ze sprawiedliwością. A sprawiedliwość, czyli miasto, będzie jednoznaczne z tym, co jest mu najbliższe. I zaraz o tym nieco porozmawiamy, bo to też jest ciekawe, ale wracając na chwilę do tej poprzedniej kwestii, to cały czas Sokrates dokonuje cenzury poezji Homera, ale wydaje się, że niczego nie proponuje w zamian. Wydaje się. I wręcz stawia takie pytanie. I Adiamantus i Glaukon właściwie nie mają żadnych dobrych odpowiedzi. To jest przykład nieco ezoterycznego pisania Platona, dlatego że pamiętamy, że starogreckie słowo, które w naszym języku brzmi poezja, to w oryginale oznacza tak naprawdę twórczość.
A nawet gdybyśmy zawężyli to pojęcie do wyłącznie poezji, to każdy, który czyta Platona, doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest poezja. Dialogi Platona są poetycznie pisane. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, ośmielić się wygłosić taką tezę, że to, co Platon proponuje, to jest rzecz radykalna. Mianowicie on chce zastąpić tradycje kulturalne antycznej Grecji, tą tradycyjną mitologię Homera, własną poezją. I śmiech mojego daimona, że jak powiemy obrońcom, że mają złoto w oczach, więc nie potrzebują złota w kieszeni, że to ich przekona, ale przecież a co znajdujemy w Homera, co przekonało całą cywilizację grecką do pewnej kultury? Tak? To znaczy, znowu, ta siła, my też mamy taką tendencję obecnie trochę na skutek oświecenia, nauk ścisłych, my myślimy, że jesteśmy tacy racjonalni i żadna mitologia nas nie obowiązuje. Nie, to nie chodzi o racjonalizm. Absolutnie nie chodzi o racjonalizm. Ja sobie wyobrażam całe rzesze ludzi, duże grupy społeczne, które czują, że mają złoto w oczach i to ich absolutnie wystarczy, nic więcej nie potrzebują. Ale mało jest to wyobrażalne dla mnie, żeby to byli ci sami, którzy będą dobrymi obrońcami, żołnierzami. Rozumiem. To znaczy oczywiście samo to nie wystarcza. To znaczy przede wszystkim musi być sprawność fizyczna, nawet No i to mi się jakoś nie łączy. Ale musi się łączyć. A musi się łączyć. Dlatego, że naszym celem nie jest mieć skutecznych żołnierzy, naszym celem jest mieć skutecznych żołnierzy sprawiedliwego miasta. A skuteczny żołnierz, na przykład widząc, że jego miasto, które przypadkiem jest sprawiedliwe, przygrywa w wojnie z niesprawiedliwym miastem, oblicza, że bardziej mu się opłaca przejść na stronę niesprawiedliwego miasta. I to jest całkowicie racjonalne i skuteczne. Natomiast skuteczny żołnierz sprawiedliwego miasta, to jest trudne. To, do czego zmierza Sokrates, jest trudne. On chce połączyć teorię sprawiedliwości z praktyką wojny. Praktyka wojny zazwyczaj polega na zabijaniu wrogów i opanowywaniu podbitych. I tyle. I tam nie ma kwestii sprawiedliwości. Albo inaczej, można by rzec, że w wojnie sprawiedliwy jest silniejszy. Wracamy do pierwszej księgi, do Tracymykusa, tak? Sokrates zdaje sobie sprawę, że to nie jest sprawiedliwe i tworząc sprawiedliwe miasto, szuka obrońców. A tu zresztą, bo to tutaj Daimona uwaga, znowu dzięki tej uwadze znajdujemy się w kolejnym punkcie. Mianowicie to Adeimantus zauważa w którymś momencie, czy przepraszam, nawet może Sokrates zauważa w którymś momencie, że hola, okazuje się, że życie naszych obrońców będzie zgoła inne niż życie wszelkich obywateli w naszym luksusowym mieście. To znaczy okazuje się, że aby obronić miasto luksusowe, które chłopaki tutaj sobie zażyczyli, bo nudno jest w tym prostym mieście, w którym spełnione są tylko podstawowe potrzeby, to potrzeba kształcić ludzi z dala od luksusów. Czyli potrzeba klasy ludzi, która nie jest podatna na tego typu pokusy. To jest bardzo ważna... A z drugiej strony jest gotowa do walki. Z drugiej strony gotowa do walki. Znaczy, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że to jest niemożliwe, to oznacza, że ta osoba uważa, i tak może być, że cała zachodnia cywilizacja jest nie do obrony. Dlatego, że... Tak jakby jest. W pewnym sensie, ale przypominam, że jednak w różnych wojnach się obroniła. Mimo faktu, że niby nikomu nie chce się walczyć, bo żyje w luksusie, więc komu by się chciało. To są problemy, nie, które... Ale to nie.
To nie o to chodzi, że jak ktoś żyje w luksusie, to mu się nie chce walczyć, bo to zupełnie nie jest prawda, bo dlatego, że jak masz ten luksus, to chcesz go bronić, żeby go nie stracić. Tak. Tutaj chodzi o połączenie czegoś zupełnie innego. Chodzi o połączenie kogoś, kto nie dąży do poprawy swojego statutu społecznego, kto nie dąży do zgromadzenia większego majątku, a będzie bronił zgromadzony majątek przez kogoś innego. Bo jego status społeczny w sprawiedliwym mieście jest już najwyższy. I on w to uwierzy. I on w to uwierzy. A uwierzy dzięki temu, że będzie słuchał dobrej muzyki, ćwiczył poprawnie na siłowni. No śmieje, ale tak jest. On mój Diamond się śmieje, ale tak Sokrates twierdzi, Tak. że poezja, muzyka, a potem bo Sokrates mówi, że to nie może być taka siłownia, bo on nawet Ja rozumiem siłownię, ale tak sobie wyobrażam, jak brzmi ta muzyka, która to sprawia. Jakie to muszą być dźwięki? No, on omawia rytmy i wszystko. Znaczy, on omawia rytmy, A ktoś słyszał tę muzykę i on powiedział... Nie, dlatego, że właśnie tak jak nikt nie słyszał tej poezji, bo on mówi o tym, jaka ta muzyka nie może być i jaka ta poezja nie może być, ale potem jakby powstaje taki problem, o którym Sokrates mówi, że nie wiemy tak naprawdę, jaka ona ma być. To też jest ezoteryczne, dlatego że tutaj ośmielę się odpowiedzieć na pytanie, jaka ma być ta poezja, jaka ma być ta muzyka. Filozoficzna. To znaczy ma być to muzyka i poezja, która tak miłuje mądrości, którą wie, że nie zna, ale dąży do niej. I to jest oczywiście trudne, ale ponownie jakby szukamy obrońcy sprawiedliwego miasta. Czyli nie może być takiego paradoksu, że obrońca sprawiedliwego miasta sam nie jest sprawiedliwy, czy też nie bardzo go obchodzi, czym jest sprawiedliwość. Zanim dojdziemy do ostatniego wątku, który myślę, że... Czy takie miasta przewidują więzienia? Tak. To znaczy więzienia. To znaczy Sokrates mówi, bo to przy okazji kulturystyki między innymi, bo chodzi o celem muzyki, poezji i kulturystyki, tej triady jest doskonalenie duszy. Nie, no bo mi się po prostu mechaniczna pomarańcza. Znaczy, przepraszam. No bo dobrze, to o tym to zaraz pomówimy, bo oczywiście to tutaj jakby dystopia się rodzi, tak? To znaczy w sensie są takie zarzuty wobec Platona, że to, co on proponuje, jest albo dystopią, albo utopią. Znaczy jest wiele tutaj głosów krytycznych. O tym za chwilę. Natomiast a propos tego więzienia. Sokrates wyraźnie mówi, że w przypadku osób, mówimy tutaj o osobach wychowywanych na obrońców, nie o powszechnych obywateli, ale w przypadku osób wychowywanych na obrońców, ci, którzy nie są dosyć silni, to pozwolimy im umrzeć. Natomiast ci, którzy na przykład mają siłę, ale poezja i muzyka w żaden sposób nie wpływają na ich... Nie dosyć silni do czego? Fizycznie w sensie? Czy to ma być tak, że dobrze, tu są ludzie i ten ma być obrońcą i jak on nie jest wystarczająco silny, żeby przerzucać wystarczająco dużo ciężarów na siłowni, to go eliminujemy? Nie, on sam siebie zeliminuje, bo to w ogóle nie... Znaczy... Bo w ogóle tutaj już dotykamy wiele spraw naraz. Sokrates mówi, że celem dobrej kulturystyki nie jest podnoszenie jak największe ciężary na siłowni, bo taki człowiek, Sokrates mówi, musi dużo spać, a obrońca musi być czujny i być gotowy do akcji w każdej chwili. Dlatego ćwiczenia na siłowni powinny zmierzać do tworzenia ciała atletycznego, a niekoniecznie... Dobrze. I chodzi o to, że... ale to też... Znaczy, to tak jak w wojsku, niektórzy odpadają. Może nie umierają, ale Sokrates... Ale co znaczy odpadają? I co... Dobrze, ale... A u Sokratesa to będziemy ich ćwiczyć do umarłego. To znaczy, jak przetrwa, to znaczy, że jest silny, a jak nie... Znaczy, chodzi o to, że jeżeli przypadkiem umrze, no to umrze. Ale dochodzę do więzienia. Bo ten przypadek fizycznej słabości to jakby natura rozdzieli słabszych od silniejszych. Natomiast w przypadku słabości duszy, czyli jeżeli jest jakaś osoba, która w ćwiczeniach fizycznych ma wielkie powodzenie,
ale wszelka muzyka i poezja nie jest w stanie sprawić, że jego dusza staje się sprawiedliwa i dobra, tylko pozostaje podła, czy też robi się coraz bardziej podła, to Sokrates mówi, że za to kara śmierci. Więc rozumiem, że... Ale to ma być jako kara, czy jako sposób eliminacji, żeby nie psuł społeczeństwa? To drugie. Bo oczywiście pamiętamy, że najlepszą karą według Sokratesa to jest wiedza. Więc najpierw będziemy go karać filozofią i jak filozofia nie będzie skutkować, no to wtedy musimy eliminować, żeby bronić sprawiedliwość w mieście. Dobrze, może na chwilę zajmijmy się tym zarzutem, że to jest jakaś dystopia, utopia, pomarańcza, jak to było? Kręcona, nakręcona? Mechaniczna. Nie znasz tego filmu? No tak, tylko że po angielsku A Clockwork Orange, czyli to jest ten zegarek. Tak, znaczy to, bardzo dobra książka, bardzo dobry film. Nawet widziałem w teatrze, w Pałacu Kultury kiedyś. Chyba w reżyserii Jana Klaty chyba. Też dobry spektakl był. No, ale w każdym razie tak, to zajmijmy się tym wątkiem. Są oczywiście takie głosy i my żeśmy poruszyli najsławniejszego z nich, czyli Karla Poppera i jego książkę Wrogowie otwartego społeczeństwa, w którym umieszcza Platona wśród najgorszych możliwych ludzi, najgorszych możliwych myślicieli, którzy winni są popierania różnych tyranii. Zresztą o czym my tu mówimy? No, o cenzurze, tak? Znaczy, że tam cenzura. To jest kwestia dyskusyjna, powiedziałbym. Mam nadzieję, że ten, kto śledzi nasze odcinki, zauważa, że nie zbyliśmy Platona twierdzeniem, że to jest wszystko jakaś bzdura czy utopia. Nie mówimy źle o Platonie za to, że proponuje nam na przykład cenzurę poezji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli uczciwie spojrzymy na nawet wolne społeczeństwo i tak zwane otwarte społeczeństwo, to pytania, które podnosi Sokrates, co młodzież powinna czytać, jaką muzykę powinna słuchać, ażeby wykształciła się właściwie, jest pytaniem, na które muszą odpowiedzieć wszyscy rodzice chociażby. Już nawet nie mówię o szkołach, nauczycielach, tak? I wracam tutaj na chwilę do tego, co Albert Camus mówił. Mamy odcinek o Albert Camus, tak? Że jak ktoś zarzuci, że taka filozofia, gdzie wszystko wolno, prowadzi do tego, że będą mordować, i Camus mówi, że to jest wulgarne. Że tylko wulgarny człowiek w ten sposób by zinterpretował jego filozofię. I tutaj ja bym powiedział coś podobnego na temat filozofii Platona, że tylko bardzo powierzchowne i nieostrożne czytanie Platona może doprowadzić do tego, że ktoś stwierdzi, iż Platon to jest jakiś kryptomaoizm i że tu zaraz wprowadzi jakąś tyranię. Dlatego, że, znaczy powiem nawet dobitniej, jeżeli chodzi o kwestię cenzury i wolności słowa, w świecie zachodnim najbardziej sławnym obrońcą wolności słowa to jest John Stuart Mill, który napisał książkę o wolności. I jaki argument przytoczył na rzecz wolności słowa? John Stuart Mill, przerobimy kiedyś on powoływał się na Sokratesie i on bynajmniej nie pisał, że wolność słowa jest prawem człowieka, dlatego że każdy ma prawo do swojej opinii i każda opinia jest równa drugiej opinii. Nie. John Stuart Mill, powołując się na Platonie, na Sokratesie, twierdził, że w poszukiwaniu prawdy ważna jest wolność. Nie znajdziemy prawdy bez wolności, dlatego że nikt tej prawdy do końca nie zna. Sokrates uczciwie mówił, wiem, że nie wiem. I ponieważ wiem, że nie wiem, ale miłuję mądrość i ją szukam, to szukając muszę rozmawiać z innymi ludźmi.
poprzez dialog przybliżamy się do tej prawdy. I ten dialog nie może być ograniczony. Czyli wolność słowa to znaczy prawo do tego, ażeby prowadzić dialog. Ale w jakim celu? Ten dialog nie jest celem samym w sobie. Wolność słowa nie jest celem samym w sobie. Celem wolności słowa jest przybliżanie się do prawdy. I to, co Platon nas uczy, to jest w jaki sposób odpowiedzialnie i mądrze korzystać z wolności słowa, z tego dialogu. Kiedy on pisze o wycinaniu, bo tutaj też przypominam ponownie ironię, tak? To znaczy, jak Platon, który wszystkie jego dialogi są twórczością, poezją w sensie greckim, pisze o tym, że powinniśmy cenzurować twórczość, to logicznie rzecz ujmując, to oznacza, że jeżeli by potraktować go w pełni poważnie, to Platon proponuje, że ktoś powinien ocenzurować jego twórczości. Więc może... A on miał pomysł, kto ma być tym cenzurującym? Jak najbardziej. Do tego też on w ogóle miał pomysł, kto ma rządzić. No ale rządzenie to co innego jest. Kto ma być cenzurującym dla obrońców? Sokrates właśnie kończy trzecią księgę państwa Platona odpowiedzią na pytanie Daimona. Kto ma być cenzurującym wśród obrońców miasta? I to śmiem odgadnąć, czy zakładać, że Daimonowi to się strasznie spodoba. Choć zobaczymy, bo daimony bywają nieprzewidywalne. Otóż, jeżeli mówimy o kwestii cenzurującego, to jest kwestia tak naprawdę osoby, która odpowiada za wykształcenie. Czyli używając języka powszechnego, to jest taki swoisty minister edukacji w mieście. I Platon twierdzi, że ponieważ nazwijmy go minister edukacji w mieście, ma odpowiadać za edukację muzyczną, poetyczną i za wychowanie fizyczne obrońców, to oczywiście musi to być osoba, która spośród obrońców wykazała się najlepszymi umiejętnościami i gustami muzycznymi, poetycznymi, ale przede wszystkim, bo kształcimy żołnierzy, fizycznymi. Więc osoba, która będzie tutaj odpowiedzialna za tę cenzurę, to będzie osoba, która jest najzdolniejsza na przykład na siłowni i zrobi najwięcej pompek. Więc minister musi robić... Wtedy będzie decydować, jakiej muzyki słuchać? Jak najbardziej, dlatego że patrzymy na... A może być taka sytuacja, że na przykład ktoś robi najwięcej pompek, a jest głuchy? To jest bardzo dobre pytanie. Ja nie do końca, to znaczy tutaj w ogóle się nie odnoszą do kwestii tego typu problemów. Sądzę, że taka osoba po prostu nie byłaby dopuszczona do wojska. Zresztą obecnie, współcześnie też nie. No rozumiem. Bo mówimy tak o wojsku. Tak, ale to wiesz, no bo to, no dobrze, już nie będę. Bo tu Sokrates, tak, bo znaczy ja wiem, domniemywam do czego Daimon dąży i przypominam, że w naszym mieście każdy zajmuje się jakąś dziedziną i ma w tej dziedzinie specjalizację. Rolnik zajmuje się rolnictwem, nie zna się na obronie, żołnierz się zajmuje wojną, nie zna się na rolnictwie. I w każdej innej dziedzinie istnieje edukacja odpowiednia dla tej dziedziny. I jeżeli akurat słuch nie jest wymogiem danej dziedziny, no to wyobrażam sobie, że osoba bez słuchu może być kształcona w jakiejś dziedzinie. Natomiast w dziedzinie wojny to trudno. Tutaj ogólnie chodzi o coś innego. Chodzi o to, że dla Sokratesa wydaje się być rzeczą naturalną, że najlepszy system decydowania o tym, kto powinien sprawować władzę, to merytokracja, nie demokracja. Bo Sokrates nie proponuje, że będziemy głosować.
Sokrates po prostu proponuje, że zrobimy zawody, dosłownie. Mówi Sokrates, że co jakiś czas będą zawody. No na przykład co rok. I będą takie zawody i zobaczymy, kto wygra. Kto najładniej zaśpiewa, kto najładniej zrecytuje, a przede wszystkim kto najszybciej przebiegnie 10 kilometrów czy 100 metrów, kto rzuci najdalej czegoś, kto kogo pokona w zapasach. I ta osoba, która zwycięży w tych zawodach, ma rządzić, a nie, znaczy tak jak współcześnie mamy takie zawody, zwyciężają takie osoby i wychodzi ktoś w garniturze, kto nie umie śpiewać, kto nie umie biegać, kto jest niewstrzemięźliwy w piciu, w jedzeniu i we wszystkim i daje mu jakiś medal. I to jest ten człowiek, który rządzi. No, dla mnie to, co Sokrates mówi, to jest jakiś geniusz, ale oczywiście przewrotne. Znaczy, to jest takie oczywiste, że przewrotne. Bo my mamy cały czas, tak? Cały czas mamy ludzi wybitnie uzdolnionych. I dlaczego, nawet jeżeli to jest ktoś młody, jeżeli mamy na przykład bardzo młodą osobę, która wybitnie gra na pianinie, to oczywiście niech kontynuuje edukację muzyczną i tak dalej, ale jeżeli ma taką zdolność, to dlaczego społeczeństwo nie funkcjonuje w taki sposób, że ta osoba w jakiejś mierze też uczy? Inny przykład, bo Sokrates tutaj razem z Glaukonem i Adeimantusem mówią, że oczywiste jest, że władza należy się ogólnie osobom starszym i doświadczonym, a nie młodszym i niedoświadczonym. Oni przewidują, i to jest a propos, Daimon pytał o głuchych, więc ja pytam współczesnego społeczeństwa, a jaką rolę współczesne społeczeństwo przewiduje dla osób starszych, poza tym, że mają siedzieć, oglądać serial i pobierać emerytury. Sokrates proponuje... Dobrze, ale to jest w ogóle, zaraz. To, że coś nie działa teraz, to nie oznacza, że Sokrates miał na to dobry pomysł. To znaczy, on mógł mieć zły pomysł i teraz też nie działa, czyli od czasów Sokratesa nie udało się stworzyć czegoś, co by w tej dziedzinie zadziałało. To jest oczywiście inna kwestia, na ile to wszystko jest praktyczne, ale... Ale to nawet nie chodzi o praktyczność, tylko w ogóle możliwość zaistnienia. To znaczy, wiesz co, konieczność czasami sprawiała, bo można znajdować w historii takie przykłady, no na przykład pionerzy amerykańscy, którzy się przeprowadzali na zachód, to tam nie było, jak szli na zachód, to nie czekały na nich szkoły i administracja publiczna, która stworzyła biblioteki i szpitale. Dlatego stworzyli taki fajny kraj, bo nie było administracji. No i też musieli, bo tutaj cały czas też Sokrates, Adeimantus i Glaukon nie udają, że zjadły wszystkie rozumy. Po prostu używają zdrowy rozsądek. To znaczy te dialogi to bardzo często to są po prostu takie zdroworozsądkowe pytania. A co z tym, Sokratesie? A co z tamtym, Adeimantusie? I zdrowy rozsądek im podpowiada, że między innymi starsi, którzy mają doświadczenie, powinni być nauczycielami młodszych. Więc to jest tak? Znaczy, dlaczego nie skorzystać z doświadczenia rzeszy seniorów w społeczeństwie, którzy mogą po prostu siedzieć i opowiadać, znaczy nawet nic nie muszą robić, tylko opowiadać historie ze swojego życia wzięte, żeby ta młodzież miała pojęcie o tym, jak kiedyś było, żeby usłyszała, że świat kiedyś był inaczej, żeby korzystała z tego doświadczenia. To są różne pomysły. I no właśnie, a propos tych różnych pomysłów. Przede wszystkim dla Sokratesa ewidentne jest, że władza, tutaj mówi o władców, obrońców miasta, ale władza w ogóle to jest elita odpowiedzialności. To znaczy, rzeczywiście mają mieć to złoto w oczach. I to nie w takim sensie, że mają w swojej duszy pychę i uważają, że są
nie wiadomo kim, tak? Że tam jestem po prostu najważniejszy i najlepszy. Tylko jeżeli człowiek wykształcony jest w taki sposób, że wie, co warto kochać, to rzeczywiście będzie tak żył. I jeżeli przyjmiemy, bo mówić, że Sokrates się myli, to ja nie zarzucam tutaj Daimonowi, że tak mówi, tylko przemyślmy to na chwilę, bo takie argumenty typu Sokrates tutaj jest utopijny, idealistyczny i tak dalej, i tak dalej. Do czego to się właściwie sprowadza? To się sprowadza do tego, że jeżeli się nie zgodzimy z Sokratesem, nie w jakimś detalu, ale w ogóle, to oznacza, że edukacja nie ma sensu, że w ogóle te dzieci powinny wrócić do fabryk. No bo po co, tak, znaczy Sokrates proponuje, że co też wtedy, tak jak proponował, że nie powinno być miłości homoseksualnej między starszym a młodszym człowiekiem, to Sokrates, co było dla nich radykalnym pomysłem, jak to tutaj Sokrates, że tak w ogóle podpowiem, bo mieliśmy Elektry o feminizmie antycznym, to w kolejnej księdze będzie nawet bardziej szokująco, bo Sokrates będzie proponował, że kobieta i mężczyzna mają być równi. To też w ogóle wszystkich, jak to Sokratesie, jak to ma wyglądać. A tutaj Sokrates proponuje taką bardzo radykalną myśl, jaką jest, że problemów społecznych rozwiązać można poprzez edukację. Że zło, i to jest temat, który w ogóle... Nie, to jest w ogóle bardzo piękna idea, tylko podchodząc do niej w sposób realizujący ją, zawsze powstaje to pytanie, kto ma decydować o tym, co jest do edukacji dobre, co jest dla edukacji złe, w jaki sposób te dzieci edukować, jaka muzyka, jaka poezja, jaka gimnastyka. No a kto decyduje w dialogu platońskim? Ale właśnie brakuje tego. To znaczy dochodzimy do tego, że nie ma tak naprawdę osób do tego kompetentnych, bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś gra, tak. znaczy jak ktoś jest świetnym atletą, to jest świetnym atletą, ale to wcale nie oznacza, że ma jakiekolwiek kompetencje dydaktyczne. No tak, oczywiście nie każdy, który jest Znaczy, czymś jest dobry, potrafi talentów, uczyć. No tak. I to moim zdaniem jest problem nierozwiązany do teraz. Znaczy, różne są systemy edukacyjne w świecie. Ileś systemów edukacyjnych już przez ten świat się przewinęło, jedne się rozwijają, inne się zwijają. I nie ma takiego uniwersalnego, tak? Wiecznie jest gdzieś wprowadzana jakaś cenzura, nie uczmy o tym, albo uczmy więcej tego, co też jest formą cenzury, jeżeli decydujemy, że ta informacja jest ważniejsza. Tak. No bo to oznacza, że zabieramy czas na inną informację. To prawda, aczkolwiek nie zarzucamy, i Sokrates tutaj czyni to porównanie, zacznijmy od tego, że za każdym razem, kiedy postanawiają w dialogu, prawie za każdym razem, kiedy postanawiają w dialogu, że wprowadzą takie czy inne prawo w swoim mieście, to Sokrates pyta Adeimantusa i Glaukona, czy się zgadzacie? I oni zazwyczaj mówią tak, ale co to oznacza? To oznacza, że decydentami są osoby filozofujące. I głosowanie, jeżeli jakieś istnieje między nimi. Dlaczego nie istnieje w ogółu obywateli? Z tych samych powodów, dlaczego lekarz nie wychodzi na salę w szpitalu i nie pyta o opinię pacjentów, czy powinien operować w tylko ten kto sposób. podejmuje decyzję, że ty jesteś filozofem mającym prawo głosu? To jest bardzo dobre pytanie i w przypadku Sokratesa te decyzje podjęła bogini.
Nie, ale tu warto, nie, no bo Daimon zadał pytanie, więc no... Nie, no dobra, jak już bogini podjęła taką decyzję, to wiadomo, że podjęła taką decyzję i jak podjęła bogini, to już tak musi być. Ale chciałbym Daimonowi opowiedzieć... W jaki sposób? Tak w skrócie. My bardziej dogłębnie się tym zajmiemy, kiedy będziemy czytali Apologię Platona i Ksenofonta. Większość ludzi nie czyta Ksenofonta, jest bardzo ciekawa. Bogini, czy też wyrocznia właściwie. No to co innego. No dobrze. To znaczy No dobra. w Delfaj. W Delfach. Wyrocznia w Delfaj. W Delfach. Wyrocznia w Delfach oznajmiła Sokratesowi, iż jest on najmądrzejszym człowiekiem ze wszystkich, którzy żyją. Na co Sokrates oznajmił, że to chyba jest zupełnie niemożliwe, bo on na niczym się nie zna. Na co ona się uparła, że nie, ty jesteś najmądrzejszym człowiekiem, który kiedykolwiek żył. I w ogóle żyje i po prostu. Mądrość to jesteś ty. I Sokrates nieco się zbuntował i powiedział, że on jej udowodni, że tak nie jest, bo on zaraz pójdzie do miasta, wejdzie w rozmowę z ludźmi, którzy się znają, z lekarzami, z prawnikami, z sędziami, z różnymi, z mężami stanu, z politykami i udowodni jej, że on się na niczym nie zna, no bo pójdzie do kogoś i powie, co to jest i dlatego rzeczywiście tak robi. Tak? Idzie do kogoś i mówi, jesteś prawnikiem, zajmujesz się prawem, co to jest dobre prawo i się okazuje, że nie wie. Tak? Jesteś retorem. Czym się zajmuje retoryka? Jaki jest cel retoryki? Okazuje się, że nie wie. I Sokrates między innymi dlatego tak uporczywie prowadzi te swoje dyskusje, że on koniecznie chce udowodnić, że wcale nie jest mądry, bo on wie, że nic nie wie. Ale to jest jakby głębsze pytanie na temat filozofów. I to jest nieco osobna kwestia. Sokrates proponuje tutaj, że w ogóle należy w mieście uczyć, że muzyka, poezja i kulturystyka są darami pochodzącymi wprost od Boga. I że to są te rzeczy, które sprawiają, że życie jest dobre i szczęśliwe. No dobrze, to na tyle, jeżeli chodzi o trzecią księgę. Jedno takie pytanie otwarte, nad którym należy się zastanawiać. Czy Sokrates jest przykładem krytyki radykalnej kultury, czy też jest przykładem uzdrowienia kultury? Czy to jest tak, że filozof przychodzi, ażeby zniszczyć i że jego dziełem jest właściwie, że niszczy kulturę, czy też uzdrawia i ulepsza? To pytanie bardzo łatwo nam umyka, jako że czasy, w których żył i działał Sokrates, są na tyle odległe, że nie jest to dla nas kontrowersyjne, że ktoś mówi, że na przykład należy czegoś wyciąć z Homera. Ale jakbyśmy my zareagowali, gdyby przyszedł ktoś i powiedział, że tu w ogóle ta księga pana Tadeusza do kosza. Tak? Cały Słowacki w ogóle wygonić go z miasta. I oczywiście po części w pewnym sensie radykalna krytyka kulturalna istnieje w każdym państwie, w każdym kraju. I teraz pytanie, kim jest Sokrates, kim jest filozof? Czy to jest, jak rozpoznać krytykę, która jest budująca, a krytykę, która jest tylko niszcząca? Czy Sokrates drwi sobie? Czy to jest taki, ja to raczej sugeruję, że to jest nieco ironiczne? Czy też
rzeczywiście, czy to jest po prostu niebezpieczne. Bo zaraz się okaże, że wszystko ma być do kosza i nic nam nie zostaje i on niczego w zamian nie proponuje. Tylko właśnie jakąś mechaniczną pomarańczę. To są... Znaczy, każdy czytelnik sam wyrobi sobie zdanie. Ja myślę, że nasi słuchacze chyba słyszą we mnie nieco obrońcę Sokratesa jako postać ważną, ale proszę o łapki w górę, abyśmy wiedzieli, że się wam podoba, a jeżeli coś się nie podoba, to proszę o komentarze. Jeżeli jest coś, co byście chcieli, abyśmy robili inaczej, czy też na przykład uważacie, że zupełnie nie rozumiemy, o czym mówimy i kompletnie źle interpretujemy i że w ogóle nie pomyśleliśmy o tym, o tamtym i o wamtym, to bardzo chętnie o tym usłyszymy. Bardzo wam dziękujemy za to, że oglądacie, że jesteście z nami i będziemy dalej tworzyć. Dla nas to jest wielka radość. Nie wiem, czy mam ogłosić znowu konkurs na... Masz pomysł? Nie, no w sensie, żeby ktoś nam wrzucił kolejną propozycję, tak jak był Suzuki, to może ktoś podrzuci nam kolejną. Bo to jednak zadziałało, skutkowało jednym naszym jedynym komentarzem. To po pierwsze, miło jest, że jest komentarz, ale też to... No dawaj. Dobrze, więc uwaga, uwaga, jeżeli dotarłeś do końca tego odcinka, to możesz teraz napisać w komentarzu, co mamy... Złożyć zamówienie. Możecie teraz złożyć zamówienie. Mamy taką playlistę, w której jest tylko jeden film na zamówienie i tam jest o buddyzmie, o Shunryu Suzuki, dlatego że jeden z naszych słuchaczy napisał w komentarzu, że właśnie o tym chciałby, żebyśmy zrobili odcinek i teraz uwaga, 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 kolejny konkurs tego typu. Ten, kto pierwszy napisze komentarz pod tym filmem i w komentarzu napisze książkę, konkretną książkę, czy też autora, czy też wątek filozoficzny, bo to może być co sądzimy o skomplikowane zagadnienie filozoficzne. Proszę bardzo. I my się tym zajmiemy. Będzie to dla nas miłe wyzwanie. Więc czekamy na wasze komentarze. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Tak. Weź zrób parę dołu, bo ty cały czas mówisz, jakbyś właśnie biegł po schodach. A, rozumiem. Może to przez to światło i myślę, że zaraz słońce po prostu zniknie. Weź, wiesz, bo to aż się tak dziwnie słucha, jakbyś po prostu zaraz miał gdzieś uciec albo kogoś dogonić. Dobrze. No rzeczywiście mówię, bo może przez to, że jak siebie słuchałem przy tym tłumaczeniu, to myślałem, że jak wolno gadam. No tak, no to trzeba mówić szybko, tylko nie w taki Teraz sposób zawsze. zasapany, no. Dobra. Dobra. Też na przykład nie wylewamy, jak to się mówi, pomyj. Jakich pomyj? No, chodzi o to, że nie mówimy źle, jest jakieś nie ma czegoś takiego po polsku. Więc to jakby nie umniejsza Arystotelesowi, ale jednak on tam nic... Sokratesowi. Tak. Będzie jeszcze 4., 5. No, tutaj sprawdzam, bo mam taką listę rzeczy do poruszenia, żeby nie zapomnieć je poruszyć. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich subskrybentów. Tak się mówi? Subskryber, bo to po angielsku subscriber. I tam jest subscriber. Ile mam subskryber? No piszą mi, że subskryber. No dobrze. Pozdrawiam wszystkich subskryberów. I przypominam, łapki w górę,
prosimy o lajkowania naszych odcinków, bo coś dobrego się dzieje, jak wy je lajkujecie. Nie wiem co, ale jest to bardzo ważne. Zresztą rzeczywiście to w różnych filmach na YouTubie to często powtarzają i nawet nieraz tłumaczą, dlaczego to jest ważne. Więc proszę zalajkować nam film. Nie. Dobrze. Dlaczego dla Ciebie to jest ważne? Albo pokazuje, że dobrze komuś się spodobało. No właśnie. No tak, więc proszę o lajki, żebyśmy... Ale nie mów